Dziś chciałbym zaprosić Was do dyskusji o rynku nieruchomości, a w szczególności o pomysłach podatkowych, nowych pomysłach podatkowych rządu oraz w ogóle o systemie podatków dotyczących posiadania na przykład mieszkań i posiadania kilku mieszkań. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że ostatnio jest wysyp tych propozycji. Opodatkujemy piąte, dziesiąte mieszkanie, naliczymy podatek, jeżeli kupisz więcej niż 5 mieszkań, albo będzie to 10 mieszkań. Te propozycje zgłaszają ministerstwa, ostatnio premier, ale zastanówmy się, czy w ogóle to ma sens i jakie to może mieć konsekwencje dla rynku nieruchomości, i to zarówno dla tych, którzy szukają mieszkania, szukają miejsca, w którym mogliby zamieszkać, niezależnie czy kupią, czy nie kupią, oraz dla tych, którzy chcą inwestować w mieszkania lub już zainwestowali w mieszkania. A to ważne, żeby o tym porozmawiać, bo wydaje mi się, że te propozycje rządowe chyba nie do końca są przemyślane. No, okaże się zresztą dopiero, jaki ostateczny kształt zobaczymy, jakie będą, ale podyskutujmy o tych propozycjach i w ogóle o tych podatkach. Ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to subskrybuj nasz kanał, bo tutaj jest wiele informacji o rynku nieruchomości, o trendach, o nowych przepisach, o prawie, oraz bardzo chętnie będę odpowiadał na Wasze pytania, na Wasze komentarze. Jeżeli napiszecie w nich o tym, co Was interesuje, no to taką audycję możemy zrobić. Wróćmy teraz do tych podatków. Propozycja jest taka, ta główna, która mnie sprowokowała, to jest taka: jeżeli ktoś kupi 6. lub 7. mieszkanie, no to zapłaci jakiś dodatkowy podatek i rząd mówi, w ten sposób będziemy walczyli z funduszami inwestycyjnymi oraz z ludźmi, którzy chcą się bogacić. No i teraz ja postawię kilka pytań. A co z tymi ludźmi, którzy już mają tak dużo mieszkań? A co z rozwojem budownictwa deweloperskiego pod wynajem? Czy w ogóle fundusze są złe? Czasami tak, czasami nie. Czy tak naprawdę ta ustawa nie chroni tych, którzy już, w cudzysłowie brzydko mówiąc, nachapali się i mają, i broni dopływu nowych? Tych tematów może być wiele, a może też porozmawiamy o katastrze. I po kolei. Celem wprowadzenia tego podatku według rządu jest walka z funduszami inwestycyjnymi oraz walka z osobami, które by chciały mieć dużo mieszkań, które albo będą wynajmować, albo będą po prostu stały puste i będą te słynne pustostany rosły i rosły. Zresztą rząd ma też propozycję i pomysł na walkę z pustostanami, bo zapowiada, że wprowadzi prawo, że jeżeli mieszkanie będzie stało puste dłużej na przykład niż 3 miesiące, to będzie pobierany dodatkowy podatek. Nie wiem co prawda, jak to ma być realizowane, bo to gminy mają ten podatek pobierać akurat, jak one mają śledzić, czy mieszkanie jest puste przez te 3 miesiące. I zaraz ktoś się będzie tłumaczył, ale przecież ja tu remontuję dom, to jest lokal mieszkalny przecież, to on jest w trakcie remontu, no to on nie może być pusty. I tych tłumaczeń będzie więcej, to będzie kłopot z poborem takiego podatku, to jest pewne. Ale jednak dobrze, walczymy z ludźmi, którzy chcą kupić więcej mieszkań, lub z funduszami, które idą do dewelopera i kupują wręcz cały blok. Chcemy im utrudnić życie. Ale czy pamiętacie, że jeszcze niedawno rozważano i zastanawiano się, jak wprowadzić prawo, które zachęci deweloperów do budowania mieszkań z przeznaczeniem na wynajem? Program ten i pomysł ten o tyle nie wypalił, że jest po prostu ustawa o ochronie praw lokatorów, która skutecznie zniechęca ludzi do takiego budowania albo każe im się poważnie zastanowić nad tym, czy warto takie ryzyko podjąć. A druga sprawa to jest to, że na przykład banki nie mają produktu w tej chwili przygotowanego
dla finansowania budów z takich przeznaczeniem na wynajem. One mają doskonale opracowany produkt i znają ścieżki, mają procedury dla finansowania budowy nowych osiedli, ale już dewelopera, który chciałby budować całe wielkie osiedle mieszkań pod wynajem, to już jest to dla nich trochę kłopot i wymaga myślenia. W kontekście tej ustawy powstaje jednak pytanie, no dobrze, opodatkowana zostanie sprzedaż iluś mieszkań, na przykład funduszowi czy też osobie prywatnej. Ale jeżeli ktoś wybuduje jednak te mieszkanie, będzie deweloperem, no to co? To on będzie miał 1000 mieszkań i on nie będzie podlegał żadnemu opodatkowaniu, tylko będzie podlegał opodatkowaniu ten fundusz, ponieważ z założenia jest zły. Ja nawet szanuję takie rozumowanie, chociaż się z nim zgadzam i nie zgadzam jednocześnie. Dlaczego? Faktem jest, że fundusze inwestycyjne, tam gdzie wchodziły mocno, no to one przez jakiś czas wykupowały mieszkania od deweloperów, najczęściej od deweloperów, po oczywiście cenach hurtowych, ale to powodowało, że te mieszkania, które zostały u deweloperów, było ich mniej i one zawyżały w takim razie ceny dla tych detalicznych odbiorców. To jest jeden efekt w trakcie wchodzenia tych funduszy. Kiedy fundusze, a to w Polsce jeszcze jest bardzo daleko do tego czasu, osiągnęły w jakichś miejscowościach taką, można powiedzieć, quasi-monopolistyczną, ale w każdym razie dominującą rolę na rynku, no to mogły sobie pozwolić na dyktowanie wysokości czynszy, no bo one najpierw dumpingując czynsze, wyrzuciły z rynku tych prywatnych wynajmujących na przykład, czy też ograniczyły ich ilość, ale potem już będąc głównym wynajmującym, mogą dyktować czynsze swoim najemcom. I to jest fakt i takie protesty w miejscowościach różnych w Europie były, o tym wiemy i nie ma co zamietać problemu pod dywan. Ale te stosunki można regulować w różny sposób, a niekoniecznie w sposób taki, że się w ogóle zabrania wchodzenia inwestycji, a co gorsza nasz rząd wymyślił metodę taką. My nie stworzymy ustawy o funduszach, w związku z tym nie ma funduszy polskich, ale za to są zagraniczne fundusze, które tutaj robią coraz większe zakupy i działają. Te zakupy chce utrudnić rząd, ale zakładam się, że można to obejść i te fundusze, jeżeli by chciały, to na pewno znajdą dość łatwy sposób, nie będę tutaj podpowiadał jak, bo mi za to nie płacą, ale to każdy się może domyśleć, dość łatwy sposób na obejście zakazu, czy też wielkiego podatku przy kupowaniu ilości dużej mieszkań. Przepis może się okazać mocno nieskuteczny, no to się jeszcze okaże, jak zobaczymy całą ustawę. No i teraz zauważmy też, że ten podatek od kupowania mieszkań, już zostawmy te fundusze na boku, ale weźmy osoby indywidualne, które by chciały kupować, to one nagle będą w gorszej sytuacji niż te, które w ciągu ostatnich lat kupiły i mają na przykład 20 mieszkań, 15, dowolną ilość. Oni kupili bez tej opłaty dodatkowej, no a ci nowi, którzy będą chcieli wchodzić na rynek, no to będą mieli trudniej i drożej. Czyli tak naprawdę taki przepis chroniłby, powiedzmy, tych, którzy już się obkupili w mieszkania, którzy mają te mieszkania, a szkodziłby tym nowym. Mielibyśmy ochronę, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, kasty starych posiadaczy przed nowymi graczami, którzy chcą wejść na rynek. Nie wiem, czy to jest słuszne z punktu widzenia w ogóle filozofii wolnego rynku taka ochrona. Czy mogłoby być jakieś inne rozwiązanie, które pozwoliłoby chronić rynek przed nadmierną koncentracją własności, bo rozumiem, taki jest zamiar rządu. Oni nie chcą dopuścić, żeby była nadmierna koncentracja mieszkań w ręku jednego właściciela. Czy się z tą polityką zgadzamy, czy nie, to nie jest w tej chwili istotne, bo gdybyśmy zaczęli teraz nad tym dyskutować, to weszlibyśmy w jakiś oboczny temat, który go nie chcę w tej chwili poruszać.
No, można na przykład sterować różne rzeczy podatkami. Od razu powiem, że ja najchętniej bym nie płacił żadnych podatków, to znaczy w tym sensie, że chciałbym żyć w kraju, w którym nie ma żadnych podatków, ale też wiem, że jest to niemożliwe, bo po prostu trzeba utrzymać na przykład wojsko, policję, różne inne jednostki budżetowe. Można się spierać, czy one są mniej lub bardziej potrzebne, czy powinna być publiczna, darmowa służba zdrowia, czy nie. To też są dyskusje na inną okazję. Podatki trzeba po prostu płacić. Bez takich podatków państwo nie będzie istniało. Tak to niestety wygląda. Jakie może być inne rozwiązanie? Może być to, co istnieje w wielu krajach, czyli na przykład podatek katastralny. Ja już spodziewam się Waszych protestów, bo powiedziałem podatek katastralny i wiem, że jest to temat, którego nikt nie lubi. Nasi rządzący, i to w zasadzie inaczej powiem, nasi posłowie ze wszelkich opcji politycznych, albo chyba ze wszelkich opcji politycznych, tak boją się podatku katastralnego, że unikają dyskusji na jego temat jak tylko mogą, bo jest to faktycznie sprawa niepopularna. Płacenie podatku od wartości nieruchomości. Można znaleźć 1000 argumentów, Boże, ale przecież ktoś, jakiś emeryt mieszkał całe życie w tej willi, ta willa stoi teraz w miejscu, gdzie jest droga, a on ma kiepską emeryturę, musiałby zapłacić ten podatek, nie będzie go stać na ten podatek, będzie się musiał wynieść, będzie musiał tę willę sprzedać, a przez starych drzew się nie przesadza. Można mnożyć mnóstwo argumentów, ale przecież to jest podatek od tego, co ja już kiedyś kupiłem sobie, a to kupiłem za już opodatkowane pieniądze i jeszcze jeden podatek płacę. To kolejny argument. Jak powiedziałem, można argumenty przeciwko podatkowi katastralnemu mnożyć, ale czy ktoś mówi, że ten podatek musi być wprowadzony głupio, że on musi łupić każdego, kto posiada tylko tą jedną willę i żyje na tej emeryturze i jego łupić takim wielkim podatkiem, a może można to jakoś rozłożyć, że ten podatek będzie płacony od większej stawce, od drugiej, od jakiejś kolejnej nieruchomości. Tych wariantów jest dużo, tylko trzeba zacząć nad tym podatkiem po prostu dyskutować. Dzisiaj jest sytuacja taka, że wszyscy płacą podatki na przykład od posiadania ziemi żadne prawie. Jest taka sytuacja, że gmina uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i większość rozsądnych właścicieli ziemi przeczekuje 5 lat, aby uniknąć zapłacenia renty planistycznej, co skutkuje tym, że gmina tych pieniędzy i tak nie dostaje, a w dodatku jeszcze przez te 5 lat nie ma na tej ziemi ruchu budowlanego, nie sprowadzają się nowi mieszkańcy, którzy by znowu płacili te podatki do tej gminy. A ten ktoś, mając tę przekształconą ziemię nagle i mogą być to hektary podzielone na kilkadziesiąt działek, on może uznać sobie, dobrze, to ja będę sprzedawał jedną działkę co 3 lata i mogę żyć najbliższe 200 lat za tę ziemię, którą mam. Co oczywiście powoduje, że przecież tam są jakieś ulice, jakaś zabudowa, jakaś infrastruktura wprowadzona, że budownictwo jest rozproszone, że koszty wodociągu zamiast rozłożyć się na 20 użytkowników, to się rozkładają na 2 mieszkańców danego terenu i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy, którzy zajmują się planowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami, tak naprawdę na poważnie, jeżeli są fachowcami, to wiedzą, że ta opłata jest lekko bezsensowna, nie jest najlepszym pomysłem, a mimo wszystko ta opłata ciągle jest. Krótko mówiąc, taki podatek katastralny może działać stymulująco na rynek nieruchomości i mimo swej niepopularności może być lepszy niż to, co jest w tej chwili, kiedy płacisz, albo przynajmniej możesz zapłacić, może być narażony na tą rentę planistyczną, co powoduje, że przeczekujesz ją. Możesz być narażony na opłatę adiacencką od podziału własnej działki. Przepraszam bardzo, co państwo zrobiło, że ty
Co Tobie dobrego zrobiło państwo, że domaga się pieniędzy od podziału Twojej własnej działki? Jeżeli państwo definiuje problem, że po pierwsze jest zbyt mało mieszkań na rynku w ogóle, to powinno wspierać budowę tych mieszkań, ułatwiając budowanie, czy też nawet trochę wymuszając puszczanie ziemi budowlanej w ruch, żeby nie było po prostu sytuacji, w której ktoś gromadzi ogromne zasoby ziemi, na której się nic nie dzieje. Państwo czy też samorządy powinny ułatwiać ludziom, którzy chcą budować, procedury budowy, uchwalać dobre i mądre plany zagospodarowania przestrzennego i też uczestniczyć i ułatwiać doprowadzenie uzbrojenia, infrastruktury do danych terenów, bo wiemy, że z tym jest kłopot. Jeżeli państwo definiuje, że problemem są pustostany, czyli mieszkania, które są niewynajmowane, niezamieszkałe, no to powinno wspierać działania, które będą likwidowały te pustostany, ale nie jest chyba najlepszym sposobem likwidowanie ich poprzez sprawdzanie przez gminy, czy ktoś przez 3 miesiące trzyma dane mieszkanie puste i wtedy go obciążanie jakimś podatkiem, bo ten system to chyba zadziała tylko wtedy, jeżeli będzie działał system donosów. Być może właśnie tutaj znalazłby swoje zastosowanie system podatku katastralnego, bo przecież tak naprawdę to, że ktoś kupuje 5, 10, 20 czy dowolną liczbę mieszkań i ich nie puszcza w najem, powoduje dla tych, którzy chcą kupić dopiero mieszkanie, zarówno wzrost cen mieszkań, jeżeli by chcieli kupić, jak i to, że rosną czynsze, bo po prostu likwiduje podaż. Ja wiem, że podatki to jest temat drażliwy, ale polski system obecnie podatkowy to wygląda jak taki worek, do którego wrzucono jakieś prawa i co chwilę się znajduje jakaś dziurka w tym worku i tam się naszywa łatkę jedną, drugą, trzecią i mamy też niejasne przepisy dotyczące VAT-u, obrotu gruntami i tak dalej, tymi gruntami prywatnymi, właśnie tych wszystkich opłat, o których wspomniałem i co chwila to się stara czymś leczyć, jakąś łatką. Teraz się proponuje właśnie te łatki, kupisz 6 mieszkań, zapłacisz podatek, będziesz mieć 5 mieszkań albo 10, to też Cię obciążymy podatkiem dodatkowym. Albo będziesz mieć pustostan, to Cię może obciążymy, ale jednocześnie fundusze są złe. Wszyscy, którzy chcą kupować mieszkania, którzy chcą potem puścić wynajem, są źli i należy zakonserwować układ obecny, czyli ci, co już kupili wcześniej, to będą żyli szczęśliwie z tymi nieruchomościami, a nowych ludzi, którzy by chcieli kupować na tym rynku nieruchomości, do tego rynku nie dopuścimy, albo przynajmniej im utrudnimy wejście. Tak te wszystkie działania na razie do tego po prostu prowadzą. Jestem ciekaw Waszych opinii o podatkach. Piszcie nam też w komentarzach, o czym byście chcieli nowe audycje. Zachęcam do subskrybowania tego kanału. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o prawie w obrocie nieruchomościami, no to szkolenia Symen24.pl, a oczywiście też zachęcam do wspierania naszego kanału. Wspierający zawsze dostają dostęp do większej ilości audycji, bo wspierający mają więcej. Dziękuję Wam i cześć.